Cześć! O toksycznych ludziach tak generalnie opowiadałam już sporo i playlistę znajdziecie tutaj. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć Wam, po czym można poznać, że nasi rodzice są toksyczni. Zapraszam. Mam na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog Pisze, a na kanale Psychologia na co dzień mówię o szeroko rozumianej psychologii. Dlatego jeżeli jest to tematyka, która Was w jakikolwiek sposób interesuje, to zachęcam do subskrypcji i do komentowania filmów. Dzieci zawsze będą oczekiwały od swoich rodziców, że otrzymają od nich miłość, wsparcie i troskę. A co w przypadku, jeśli rodzice są toksyczni? Otóż toksyczność możemy nazwać inaczej przemocą psychiczną lub przemocą emocjonalną. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2008 roku 50 000 dzieci w Stanach Zjednoczonych zostało zdiagnozowanych przez specjalistów jako dzieci, które są ofiarami takiej właśnie przemocy. Czy to dużo? Dzieci, które są ofiarami takiej traumy, mogą i bardzo często mają bardzo wiele problemów, także rozwojowych, ale to są też problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. To jest niższa odporność na choroby. To są problemy poznawcze, czyli problemy z koncentracją, uwagą, zapamiętywaniem, a co za tym idzie problemy w szkole. To są trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami i takie umiejętności społeczne. To są problemy zaobserwowane w mózgu niedawno na Uniwersytecie w Kalifornii. Taka trauma związana z toksycznością rodziców, z przemocą psychiczną, z przemocą emocjonalną może wpłynąć na dziecko w wieku bardzo wczesnym, ale też wpływać na to, w jaki sposób dziecko się rozwija i jakim staje się dorosłym. Za moment przedstawię Wam kilka konkretnych zwrotów, które toksyczni rodzice kierują do swoich dzieci. I tak jak wspominałam, jeżeli zdarzyło się to raz, gdzieś tam, w jakiejś konkretnej sytuacji, spróbujcie to w jakiś sposób przetrawić. Natomiast jeśli takie słowa się powtarzają, no to dopiero wtedy możemy myśleć o tym, czy wasi rodzice są toksyczni. Zacznijmy. Słowa atakujące wygląd, czyli coś w stylu: ale jesteś brzydki, jesteś gruba, jesteś strasznie chuda, masz fatalne włosy, w ogóle weź się za siebie. Takie słowa sprawiają tylko i wyłącznie, że dziecko zaczyna wątpić w to, kim jest, wątpić w to, czy dobrze, poprawnie, normalnie wygląda. Może to powodować również wczesne zaburzenia odżywiania, gdy dziecko jak jedzenie staje się jedyną rzeczą, którą jest w stanie kontrolować. Rodzice, którzy mają zdrowe podejście do rodzicielstwa i nie są rodzicami toksycznymi, powinni dziecko wspierać, powinni uczyć je miłości do siebie bez względu na to, jak wygląda, jakiej jest orientacji, jakiego jest koloru skóry, wspierać je w każdym momencie jego życia. Prowokacyjne pytania dotyczące zachowania, typu: dlaczego ty jesz tak śmiesznie? Dlaczego tak głośno przeżuwasz? Dlaczego chodzisz tak krzywo? Takie pytania i takie słowa są w stanie całkowicie podburzyć pewność siebie. Dziecko może przestać chcieć wyrażać siebie, bo sarkazm u rodziców sprawia, że czują się dziwnie, czują się nienaturalnie, czują się nienormalnie wręcz. Mogą nie chcieć wyrażać siebie, mogą nie chcieć okazywać pewnych zachowań i emocji wśród rówieśników i wśród członków rodziny. Zdrowe relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi powinny wyglądać tak, że dziecko jest wspierane bez względu na to, w jaki sposób chodzi, w jaki sposób przeżuwa i w jaki sposób kręci głową. Kolejny punkt to toksyczne życzenia, czyli: żałuję, że cię nie wyskrobałam, żałuję, że cię urodziłam, czy ty nie możesz być innym dzieckiem. Takie słowa sprawiają, że dziecko może mieć blizny na całe życie i jest to coś, co prawdopodobnie do końca życia będzie pamiętało. Druga rzecz jest taka, że zaczyna wątpić w sens swojego istnienia, w sens swojego życia. Skoro mama żałuje, że jestem, tata mnie nie kocha, rodzice mnie nie rozumieją, no to jaki jest sens, żebym tutaj był? Zdrowa relacja polega na tym, że rodzice wspierają swoje dziecko, rozmawiają z nim i zapewniają je o tym, że jest ważne, chciane i kochane. Następnie sprawianie, że dziecko czuje się jak ciężar, czyli słowa typu: kosztujesz mnie masę pieniędzy, gdy jestem ciągle zmęczona, mam serdecznie dość tego wysiłku, którego wymagasz. Takie słowa sprawiają, że dzieci zaczynają
ukrywać swoje emocje, ukrywać swoje potrzeby, ukrywać swoje problemy przed rodzicami tylko po to, by zobaczyć, że rodzice się relaksują, że dziecko nie jest już uciążliwe, nie jest już problemem, nie jest trudnością, jest po prostu kimś w zasadzie niewidzialnym. Dlatego też dzieciaki mogą często uciekać w samotność albo w bardzo nieciekawe towarzystwo. Kolejny punkt to toksyczne porównania, typu dlaczego nie możesz być taki jak twój brat, koleżanka z klasy, siostra, kuzyn, ktokolwiek, albo inne dzieci są lepsze od ciebie. Sprawia to problem o tyle, że dziecko przede wszystkim traci całkowicie pewność siebie. Zaczyna wierzyć w to, że czegokolwiek by nie zrobiło, to i tak nigdy nie będzie wystarczająco dobre, bo nigdy nie będzie tak jak kuzyn, brat, siostra czy wujek. To też sprawia, że dzieci pomiędzy sobą mogą się czuć zawistne, mogą się czuć nieszczęśliwe, może to prowadzić do konfliktów między rówieśnikami. Zdrowa relacja polega na tym, że rodzice wspierają swoje dzieci, rozmawiają z nimi i potrafią w jakiś sposób podkreślić to, że każde dziecko jest wyjątkowe, a już na pewno rodzeństwo powinno być traktowane całkowicie równo. Następnie przemoc słowna, czyli jesteś głupi, jesteś debilką, jesteś idiotą, nie nadajesz się do niczego itd., itd. Chyba nie muszę mówić, że to całkowicie podburza pewność siebie, całkowicie podburza poczucie jakiejkolwiek wartości i zamiast podkreślać pozytywne rzeczy, które są w dziecku, że jest mądry, że jest fajnym przyjacielem, że ładnie rysuje, że jest dobry z matematyki czy cokolwiek takiego, toksyczni rodzice będą go zdecydowanie ściągać w dół. Następny punkt to kłamstwa. Dzieci często nie są w stanie rozróżnić, zwłaszcza małe dzieci, nie są w stanie rozróżnić tego, kiedy ich rodzice mówią prawdę, a kiedy kłamią. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby mieć z dziećmi zawsze szczerą i otwartą relację i rozmawiać z nimi nawet na trudne tematy, dostosowując język do ich poziomu. I jeszcze toksyczne ostrzeżenia, typu pewnego dnia się obudzisz, a mnie nie będzie, zaraz cię tutaj zostawię, zaraz ktoś cię porwie. To budzi tylko i wyłącznie w dziecku poczucie braku zaufania. Może to spowodować to, że w przyszłości nie będzie umiało nikomu zaufać, może to spowodować bardzo silny lęk, że zostanie pewnego dnia samo i bardzo się tego boi, więc może reagować w różny sposób. I nie powinno się w ogóle takich słów używać. Dziecka niewinność, poczucie pewności, poczucie zaufania do rodzica jest tak ważne i tak istotnie musi być stymulowane, że każde takie ostrzeżenie będzie krzywdzące i może zranić tak naprawdę na całe życie. I na koniec puste obietnice, czyli zabiorę cię tam następnym razem, albo jeśli zrobisz coś, to kupię ci coś. Uczy to dziecka tylko i wyłącznie tego, że nie można ufać czyimś słowom, że nie można ufać rodzicom, że jeżeli ktoś coś mówi, to wcale to nie musi być obietnica i wcale to nie musi się spełnić. Najprawdopodobniej dziecko poczuje, że będzie oszukiwane, że będzie okłamywane, będzie miało problemy z zaufaniem także w przyszłości. Podsumowując, musimy pamiętać o tym, że jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób wychowamy swoje dziecko i w jaki sposób się do niego zwracamy. Zarówno do niego bezpośrednio, jak i w jego obecności. Dzieciństwo jest taką bazą, taką podstawą, z której gdzieś tam wszyscy wychodzimy i w zależności czym nasiąkniemy w domu rodzinnym, czy będzie to toksyczność, czy będzie to miłość i wsparcie, to z tym wyjdziemy potem do szkoły, potem na studia, potem do pracy, do innych ludzi i będziemy próbowali czerpać z tego, czego się nauczyliśmy i czego doświadczyliśmy w dzieciństwie. Dlatego tak ważne jest to, żeby się skupić, aby to, co dzieje się w domu, było dobre, bo jest to dobrą bazą do tego, żeby przyszłość była łatwiejsza i szczęśliwsza.